Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was również pyszne danie. Danie rodzinne, danie podzielne i tym daniem będzie Zwiebelkuchen, a więc danie regionalne. Tutaj można powiedzieć, że z regionu niemieckiego, ale wiem, że we Francji również chętnie jedzą to danie. Ponieważ ja w Polsce tego dania nie jadłam, chciałam Wam dzisiaj zaproponować, ponieważ uważam, że jest bardzo smaczne. I dla smakoszy pizzy, dla smakoszy cebuli, to będzie danie rewelacyjne. I sama nazwa jest troszeczkę mylna, ponieważ to się nazywa ciasto cebulowe, a więc to nie ma z ciastem do kawy nic wspólnego. To nie ma też, można powiedzieć, z pizzą nic wspólnego. Ale to jest zrobione na cieście, jak się robi pizzę, czy podobnie. Wykładamy brzegi, spód może być troszeczkę grubszy, w przeciwieństwie do pizzy. I wykładamy tą smażoną cebulę z serem dowolnym, Gouda czy jakiś inny dowolny ser. I do tego żółtka. I Wam powiem, parę produktów jeszcze. I Wam powiem, że to wykładamy na blaszkę i zapiekamy to. I Wam powiem, że danie jest naprawdę coś wspaniałego. Te aromaty, ten zapach, to wszystko, jak Wam się tak to piecze, to naprawdę super pachnie, super smakuje. Dlatego, że mnie smakuje osobiście. Dla Was chciałabym zaproponować. Oczywiście to danie również dzieci przywiozły gdzieś z podróży, jadły nieraz gdzieś tam i we Francji, czy gdzieś jak wyjeżdżały i kazały mi to stworzyć. A więc ja to danie zrobiłam po swojemu. I Wam powiem, że tak jak ja robię, mnie osobiście bardzo smakuje, a jadłam kupione zwiebelowe ciasto, to Zwiebelkuchen, nie był tak dobry. Czyli jeżeli sobie zrobicie sami, będzie rewelacyjne. Dlatego teraz zapraszam Was na to danie. Przejdę, pokażę Wam, jak robiłam. I oczywiście, jak można prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła. Zapraszam. Pół kilograma mąki, 5 gram soli, jedno jajko. Myślę, że ważyć nie trzeba. I teraz 2 łyżki oleju albo oliwy. Tam, gdzie jest to naprawdę niepotrzebne, takie odmierzanie dokładne, to ja nie odmierzam, bo to nie ma sensu. Mówię na łyżki czy na łyżeczki, ale tam, gdzie jest na przykład bardzo dokładnie trzeba to podać, to Wam również podaję. I tutaj mam drożdże, 42 gramy. Ja daję tylko połowę na pół kilograma, czyli 20 gram, około 22-25 jak macie. To też jest dobrze. Też nie musi być właśnie tak aż dokładnie. I oczywiście szczypta cukru, żeby Wam te drożdże lepiej rosły. I woda. I do tego ciasta dam około płaskiej łyżki masła. 250 ml. I ja wleję, ale troszeczkę zostawię. A więc ja mieszam te składniki najpierw wszystkie w misce. Nie na stolnicy, żeby mi się to nie brudziło za mocno. I myślę, że będzie dobrze. Nie ma co się obawiać, jeżeli trzeba dosypać troszeczkę mąki. Widzicie, tu jest prawie, że optymalnie. To jest moja stara recepta, można powiedzieć. Ponieważ te drożdże później w żołądku rosną. To chodzi o to właśnie, że te drożdże nam w żołądku później nie rosły jakby, nie? I podsypię raz mąką i już zaczynam wyrabiać. I ja nie daję dużo drożdży. Zwróćcie uwagę, 20 gram na pół kilograma mąki. Zobaczcie, jak fajnie to ciasto już jest elastyczne i takie będzie fajne. Znęcam się, ktoś powiedział kiedyś nad ciastem. Nie znęcam się, ale tak mówią, że to
Gdzieś tam wtedy dobrze dojdzie. Ubije się fajnie, czy wyrobi się w środku. Dobrze, gotowe. Proszę zobaczyć, ciasto sobie już podrosło, widzicie? Ładnie wyrosło. I teraz biorę się do robienia ciasta cebulowego. Obrałam, mam 1600 gram po obraniu, a więc 2 kg potrzebujecie, 2200, to nie gra roli te 100 gram w cebuli. Jakie plasterki? A więc takie około pół centymetra, nie cieniej. Kupcie cebulę troszeczkę większą, ponieważ podczas krojenia, obierania szybciej Wam pójdzie to, nie? To obieranie, a nie takie małe cebulki, to można się napłakać. Nagrzewamy garnek albo patelnię głębszą, bo 2 kg czy 1,5 kg cebuli to jest jednak dużo i musimy tutaj rozgrzać albo smalec, albo oliwę, albo olej i usmażyć sobie tą cebulę najpierw. Teraz wrzucam najpierw tutaj 125 gram takiego boczku, czy szynka taka wędzona, coś, wędzonki takiej. Wędzonki tutaj około 125 gram. Jak się obsmaży, wlewamy tłuszczy oliwy, albo oleju, albo smalcu. Jak się zarumieni ładnie, wrzucamy naszą cebulę i obsmażamy cebulę. Teraz to również trzeba będzie przyprawić. Łyżeczka pieprzu ziołowego, łyżeczka czwarta pieprzu czarnego i 2 łyżeczki czy pół łyżki soli na razie, nie? Troszeczkę tymianku, łyżeczkę, może zabraknie papryki słodkiej, łyżeczka i ostrej, troszeczkę widzicie, pół łyżeczki. Musi przestygnąć. Mam 2 małe ząbki czosnku. 1 duży też może być. Również do tego wkroję, będzie miało jeszcze fajniejszy smak. Teraz możemy troszeczkę zmniejszyć. Mam skalę na 9 i zmniejszam na 5,5. To ma nam się smażyć, ale nie może nam się spalić. Oczywiście, gdybyście widzieli, że coś nam się tutaj na przykład za mało oleju, czy za sucho jest, to dajcie jeszcze łyżkę oliwy, albo oleju, albo smalcu. I tak nastawiamy na jeszcze 5 minut. To już 2 minuty się smaży, a więc 5 minut zmniejszyłam, nawet na 4. I niech ono teraz już się obsmażyło. Mam tylko jeszcze zmięknie ta cebula. Tak wygląda. Musi być rumiana. I proszę zobaczyć, mam tutaj to ciasto. Wykładam sobie. Podsypuję mąką. I mogę sobie rozwałkować wałkiem i wyłożyć na blaszkę, ale mogę również położyć sobie na blaszkę i rozciągnąć to ciasto ręką, a więc jak lubicie. Jak nie lubicie tak, to możecie sobie tak jak ja rozwałkować, ale ja również kładę na blaszkę i sobie również rozciągam. Pokażę Wam zaraz. Ciasto kładę sobie teraz
na blaszkę i naciągam te brzegi, a to, co mam za dużo, mogę sobie spokojnie obciąć. Poobcinać, na razie zobaczyć, czy nam tutaj starczy, jak naciągniemy. I zobaczcie, tutaj musimy koniecznie zrobić ten rand, ten brzeg wyżej, bo jak wylejecie na to, tą cebulę z tym sosem, tą cebulę z tym serem, to nie może wam z tego się wylać, bo wtedy to ciasto by było mokre od środka i by wam się nie upiekło. Jeszcze troszeczkę dołożyć, gdyby było wam za mało, bo ten brzeg tutaj musi być ładnie. W międzyczasie mogę sobie już nagrzać piekarnik na 180 stopni i niech sobie już się grzeje. I teraz wam pokażę tą cebulkę usmażoną. Widzicie? Ona musi być usmażona, ale ona nie może wam się spalić. To lepiej, jakby wam się nie dosmażyła, bo później będzie wam za ciemne. Ona jeszcze będzie pieczona. I sobie czeka teraz. Teraz mam tutaj 450 g gołdy i z tego muszę użyć około 300 g gołdy dzisiaj. Tarkuję na tym grubym sitku 300 g około i część z tego daję do cebuli, a część sypię po wierzchu. I teraz potrzebuję 3 żółtka, pół łyżeczki soli, oczywiście pieprzu również z pół łyżeczki, widać, i również papryki ostrej troszeczkę, szczyptę i słodkiej z pół łyżeczki. Z pół łyżeczki jeszcze tutaj tymianku, oregano z pół łyżeczki i to wszystko mieszam. Oczywiście mąka pszenna, te moje łyżki zawsze duże, a więc 3-4 łyżki mąki. Też nie zaszkodzi, nic się nie stanie, jak będzie troszkę więcej, troszkę mniej. Dajemy do tego pół szklanki mleka, 200 ml słodkiej śmietanki. I mieszam. Czego brakuje? Soli. A więc łyżeczka soli powinna być. Ja daję pomału, a wy dajcie, proszę dawać też pomału sól, bo ja mam łagodniejszą, a więc żeby nie przesolić. Tak to wygląda. I teraz już mamy wszystko. Potem łączymy te wszystkie składniki, jak nam cebula troszeczkę przestygnie i dajemy na blaszkę. I teraz jak ta cebula nam przestygła, wrzucamy. Ona jeszcze troszeczkę paruje, ale już nie jest gorąca i nic się nie dzieje. Wszystko jest dobrze, ponieważ to wszystko teraz zalewam tą śmietanką. Teraz do tego wrzucam już ten ser, połowę, może troszeczkę więcej, jak pół. Resztę dam już na górę. Teraz spróbuję troszeczkę, czy jest słone, wystarczająco pieprzne. Może troszeczkę soli jeszcze. Z pół łyżeczki. Moja sól jest słabsza. Troszkę pieprzu. I troszkę papryki ostrej, żeby to było lekko, może być ostre. Ale nie za ostre. I mieszamy. Teraz to dajemy na blaszkę.
proszę zobaczyć, tutaj sobie troszeczkę jeszcze podrosło to ciasto i tak ma być. Tutaj ten brzeg możemy tak troszeczkę docisnąć. On nie musi być gruby, może być cieniutko bardzo tutaj, aby tylko nam się tutaj nie wylewało. Teraz tą całą mieszankę wykładamy na to ciasto drożdżowe. Wam powiem, że to naprawdę bardzo fajnie smakuje. To jest naprawdę coś pysznego. Dzieci wracały gdzieś z wycieczki jakiejś i mówiły: mama, jedliśmy to czy tamto, to było takie dobre, jak pizza, ale na przykład z cebulą. A więc z każdego kraju, nie, jak przyjechały, to coś innego kazały mi robić, ale ja chętnie próbuję. Nawet jak wam powiem, że nie widzę, to ja chętnie mi tylko ktoś opisze i robię. Staram się. Tak samo jak lasagne. Również mama, coś takie pyszne, ale nie wiemy. Lasagna się nazywa, ale jak to się robi, nie wiemy. Z takim białym sosem, czerwonym sosem, a więc musiałam się domyślać. Ale zrobiłam i naprawdę robię cały czas pyszną lasagne, na którą was bardzo serdecznie zresztą zapraszam. To, co możemy zrobić, to jeszcze popaprykować. W połowie pieczemy 180 stopni, pół godziny, później zwiększymy i jeszcze z 15 minut dopieczemy. Proszę zobaczyć, tak to już wygląda. Rumiane, ładne. Widzicie? A więc jeszcze tylko 15 minut i będzie fajne. Urosło, jest dosyć wysokie. Będzie smaczne. Widzicie? Jak pizza chrupiące. I ono musi sobie teraz postać, odparować. Ja wiem, z 15-20 minut. Proszę zobaczyć, jakie mięciutkie. Z boku ten brzeg, dlatego było mi bardzo ważne, żebyście to widzieli, jak ten brzeg ma wyglądać. Widzicie? To ma być wszystko zamknięte naokoło, żeby trzymało tą wilgotność, te soki wszystkie. I proszę zobaczyć, jak się pięknie upiekło, chrupiące. Naprawdę bardzo, bardzo fajne. I smaczne. Naprawdę. Coś pysznego. Widzicie? Bardzo, bardzo smaczne. A więc jeżeli zrobicie podobnie jak ja, to naprawdę będzie wam smakowało. I powiecie, rzeczywiście apetycznie wygląda i jest smaczne, apetyczne. Zrobię zdjęcie i już niedługo na moim kanale. Zapraszam bardzo serdecznie. Oczywiście, jak można prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła. Dziękuję bardzo i do widzenia. Tak wygląda. Już jest przystygnięte, dlatego mogę wam pokazać na talerzu. I teraz odkroiłam kawałeczek i spróbuję. Coś pysznego. Naprawdę, zapraszam.